Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zrobimy sobie demontaż i montaż Samsunga Avili. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy Torxa, tutaj śrubokręcik gwiazdkowy. Tu Wam chyba nie pokażę, jaki on dokładnie jest, ale w moim przypadku jest to PH30. Tak to wygląda w skrócie. Najlepiej okręcany, bardzo praktyczny. I tutaj spójrzmy. Mamy do docenienia tutaj po ściągnięciu klapki, baterii, karty SIM, karty pamięci chyba tutaj nie ma. Jeśli jest, to wyciągamy. Jest. Jest karta pamięci, jest karta SIM, wszystko jest. Teraz odkręcamy śrubki. Jedna śrubeczka u góry, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Teraz sobie je wszystkie odkręcamy. W tym przypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, są to śrubeczki krzyżaki. Tu miejscami jest dość ciężko, dlatego pewnie, że coś było kombinowane. Albo śrubeczki są po prostu nie takie jak trzeba. Jak widzicie sami, że telefon na pewno nie należy do trudnych, jeśli chodzi o demontaż. Nawet widać, że tu jest dość prosty. Odkładamy sobie wszystkie śrubeczki na bok. Na razie mamy dwie. Trzecia już jest. Tu jedna wpadła bardzo głęboko. Czwarta jest. Tu sobie możemy pomóc również, jeśli mamy takie pincety profesjonalne bądź nieprofesjonalne. Można sobie podkraść od narzeczonej bądź żony, dziewczyny, jeśli taki posiada. Nieraz istnieje taka... O, jest, wyszło. Nieraz jest możliwość taka, że przyczyna, że nie może nam ciężko wyjść ta śrubeczka, to możemy magnesikiem, możemy jakoś potrząsnąć, bądź możemy po prostu obudowę już ściągać i nam z automatu wystrzeli samo. Tak jak w tym przypadku, widzę, śrubka jest nieodpowiednia, inna. Teraz sobie podwadzamy całą obudowę. Tutaj pewnie sama odchodzi, widzicie, bardzo łatwo. Jest ten nasz tył tego telefoniku. I tutaj co widzimy? Co się znajduje? Mamy antenę zasięgu. Ściągamy od razu. Tu jest antenka zasięgowa. I tutaj ją ściągamy. Tak ona wygląda. Odkładamy sobie na bok śrubeczki, wszystko, żeby nam się nie pomieszało. Następnie tutaj odłączamy. To jest chyba aparat do tych, zobaczymy później. Tu jest aparat, więc sobie go odłączamy. Aparacik. I tu widzimy jeszcze jedną śrubeczkę w tym miejscu. Możliwe, że jest krótsza, dłuższa, więc zawsze odkładajcie w inne miejsce każdą śrubkę. Tak jest. Odkładamy sobie ją w inne miejsce, by nam się tutaj nic nie pomyliło. I teraz możemy już spróbować podwadzić płytę. Tutaj ona może być przyklejona. Nie jest przyklejona. I tak to wygląda w skrócie, widzicie. Tu jest przylutowany cały ten głośnik. No, bardzo prosty demontaż. Tutaj przeważnie jest tak w takich dotykowych telefonach, że ten cały moduł przedni wymieniamy już po prostu razem. Nie musimy go tutaj rozbrajać. No, pewnie istnieje taka możliwość, ale tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tych podzespołach, żeby je oddzielnie kombinować, wymieniać. Widzicie?
Tak to wygląda. Bardzo prosty telefon do demontażu. Tu wystarczy kilka śrubek odkręcić i jest sprawa załatwiona. Tutaj pewnie możemy podwadzić jeszcze cały ten korpusik wewnętrzny. I tu widzimy, jest lutowane, spójrzcie. Tu sobie odlutowujemy i wtedy dopiero możemy odłączyć od płyty głównej. No i dobra, sobie złożymy z powrotem na swoje miejsce. Nakładamy na swoje miejsce tutaj. Już tutaj założyłem, teraz domykamy tasiemkę. Tutaj przeszkadza mi kamera. Ale domykamy tasiemkę. Wkładamy aparacik. Tutaj aparacik główny. Zakładamy najpierw tasiemkę, a później wkładamy aparacik na swoje miejsce. No i zamykamy klemę tutaj. Teraz sobie wkręcamy tę śrubeczkę, którą wcześniej odkręciliśmy. Zgadza się. No i wszystko. Jeszcze zostało nasz zasięg. Na swoje miejsce go montujemy. Tutaj jest taki specjalny rowek przygotowany pod niego. Tu jest. Więc musi to być w tym rowku ułożone. I domykamy na płycie głównej. Doczepiamy. To już założyliśmy poprawnie, bardzo ładnie. Wszystko jest. I zakładamy tylny korpusik i przykręcamy wszystkie śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Ta jest w ogóle jakaś bardzo krótka. I ostatnia śrubeczka. Chyba ostatnia, ale jedna nam chyba wypadła. Zobaczymy. Ciach. Nie no, wszystkie są, dobra. I to wszystko, jeśli widzicie, taki prosty demontaż i demontaż Samsunga A-wielki. No pewnie wiele osób z Was myśli sobie, kurczę, jakie te telefony były bardzo łatwe w demontażu. Niekoniecznie były. Według mnie te nowsze telefony są znacznie łatwiejsze, bo są pod jedno kopyto, a te starsze były bardziej zaawansowane na pewno w rozbiórce. No nie tyle takie jak ten A-wilka, bardzo prosta, kilka śrubek, czy tam jakieś Nokie starszego typu, tylko te bardziej zaawansowane, jakieś wysuwane, obracane, z klapką, jakieś inne bardzo zaawansowane telefoniki klasyczne. One były na pewno według mnie, znacznie bardziej zaawansowane, bardziej po prostu skomplikowane w naprawie, niżeli te wczesne telefony komórkowe, dotykowe. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć.